Cześć, ja jestem Anjon i jak być może wiecie, bardzo lubię pojedynki na live arenie. To esencja PvP w Raid Shadow Legends, choć zrozumiem jeśli powiecie, ale Anjon, przecież to festiwal krakenów, a power creep jest tam straszliwy. Nie da się wygrać z tymi wszystkimi Nice'ami, Gelatirami czy Solonarami, a nawet nie wyobrażam sobie, jak walka będzie wyglądać, kiedy pojawią się pierwsze Sabrael. I z pewnością będziecie mieć rację. Żeby czerpać przyjemność z gry na live arenie, podobnie jak żeby zarabiać na życie jako goniec konny, potrzebne są dwie rzeczy. Złota głowa i żelazna, no wiecie, dolna część pleców. Złota głowa przyda się wam, żeby wymyśleć sposób, jak przy ograniczonych zasobach swojego konta skontrować tych meta czempionów ubranych w Mercuriale. A żelazna dupa będzie potrzebna, kiedy to się nie uda. Co niestety przytrafia mi się ostatnio coraz częściej. Ale czasami są takie walki, które dają masę radości i nie zawsze muszą kończyć się zwycięstwem, choć to oczywiście bardzo miły bonus. I właśnie jedną z takich walk chcę wam pokazać dzisiaj. Walkę, w której zmierzyłem się na live arenie z Shinim, content creatorem z Finlandii, Nightwish Rules, który choć nie ma może wielu meta czempionów, to umie robić doskonały użytek z tych, których ma. Shini, pomimo że w wielu aspektach odstaje od czołówki, walczy i to z powodzeniem o top 100 w tym sezonie, w czym mu bardzo kibicuję. Ale to, że trzymam za niego kciuki, nie oznacza, że oddam łatwo skórę w pojedynkach z nim. Ten, który zamierzam wam pokazać, wydarzył się przedwczoraj. Od tamtej pory Shini zdobył, jak widzieliście, już 250 punktów. Ja trochę również, ale to tylko nieco ponad 100. Na moją korzyść przemawiało tutaj to, że wiem, jakich czempionów ma Shini, aczkolwiek Predator, którego mu zabrałem i którego wybór z pewnością go bolał, i tak jest u mnie pierwszym czempionem, którego wybieram. Carnage również, także nie musiałem tutaj specjalnie zmieniać swoich zwyczajów w pojedynku z nim, natomiast wiedziałem z pewnością, kogo zbanuję. Jego Rotos ma na sobie Death Dealera i jest na pewno najmocniejszym nukerem, może zaraz po Predatorze na jego koncie. Predator Shiniego może nie ma 5 gwiazdek, ale jest +2. Zaskoczył mnie nieco wybór Harvest Jacka. Jak widzicie, nawet taki arenowy wyjadacz jak Shini wybiera czempiona, który niedawno dostał buffa. To z pewnością świadczy o jego jakości. Na pewno jest dobrą kontrą na obecną metę mercurialową, a także na teamy, które silnie się buffują, takie właśnie jak mój. Tutaj jednak część moich buffów jest chroniona, te, które rzucił Nekret, więc Harvest Jackowi nie udało się ich zdjąć. Jego atak na Predatora spotkał się też z niewielkim zainteresowaniem ze strony niedoszłej ofiary, a za chwilę łowcy, mam nadzieję. No i to na pewno dało mu do myślenia. Zobaczymy, czy zmieni formę Embrysem, tak od razu na początku. Ale tak, to jest chyba najrozsądniejsze wyjście z tej sytuacji. Natomiast ten nuke nie przyniósł oczekiwanych efektów. Zauważcie, że nie użył A3. Ja też zwykle tego nie robię od razu. Zostawiam je sobie na później. No, mnie z kolei bolał wybór do niego u Shiniego, ponieważ ten czempion jest moim podstawowym zawodnikiem. W jego miejsce trafiła do teamu Ancora, co dało mi dodatkowy revive. Zwykle nie wybieram revivera w ogóle poza Joanne oczywiście. No i teraz spróbuję zrobić cokolwiek jego Duchess, ale ona jest potwornie mocna. Nie spodziewałem się tu jakiegoś efektu, natomiast dostaję ekstra turę, jeśli mnie zabije. No i tutaj Predatorowi udało się zabić Embrysa i teraz ten ruch miałem nadzieję, że sprawi, że ta walka będzie już przesądzona, no ale niestety zadziałał pasyw do niego. Teraz Harvest Jack uśpił dwójkę moich czempionek. To niefortunne. No i zobaczymy, Doni zapewne Doni miał tylko A1 swoje. Teraz mógłbym zaatakować Alley atakiem, gdyby nie to, że Joanne śpi. Także wrzucę Alley Protection na Ankorę. No i tutaj udało się Predatorem wykończyć
Embrysa, który oczywiście wstał za sprawą Duchess, natomiast Predator wstanie za sprawą Ankory, także przydała mi się tutaj w tej walce. Jeśli nie miałbym jej, musiałbym polegać na Joanne, zmienić jej formę i wtedy byłaby narażona na ataki. No, Predator ma w tej chwili 40% evade'a, jednak ta szansa nie zadziałała w przypadku ataku Harvest Jacka. Zobaczymy natomiast, co zrobi z A2. Po raz kolejny zabił Embrysa. A2 było odblokowane, ponieważ Ankora, podnosząc czempiona, resetuje mu cooldowny na skillach. Także teraz będę musiał poczekać na kolejną szansę, żeby przywrócić Predatora do życia, ale podobna sytuacja dotyczy Embrysa w teamie Shiniego. Tutaj niestety nie miałem dostępnego ally ataku. To bardzo niekorzystna sytuacja. Gdybym go miał, Joanne mogłaby zaatakować ze swojego A1. Sytuacja wcale nie jest jeszcze taka przesądzona, natomiast kontrataki Joanne z pewnością pomagają przechylić szale zwycięstwa na moją stronę. Każdy atak na nią spotyka się z potwornym kontratakiem. To A1 bije naprawdę mocno. No i teraz kwestia tylko, czy wystarczy mi siły w ofensywie, żeby pozbyć się Duchess, zanim podniesie swoich towarzyszy. Nie starczyło, nie było czasu na to nawet, no ale zobaczymy. Może teraz pozbędę się jej na stałe za pomocą A3, ale jednak nie. Zdecydowałem się zagrać defensywnie po to, żeby podnieść Predatora. To było bardzo ryzykowne z mojej strony. No i zobaczymy. Duchess oczywiście ma zbyt wysoki resistance, żebym mógł ją zabić tutaj z A3, wrzucając Hunter's Gaze. Natomiast zrobiłem to świadomie po to, żeby na Predatorze pojawił się Perfect Veil. Chociaż przyznam się szczerze, że byłem naprawdę zaniepokojony przebiegiem tej walki. Na tym etapie nie miałem zupełnie pewności, a zobaczcie, to jest już 4. minuta, kiedy toczy ten pojedynek. No i tutaj Predator pokazał swoją siłę, pozbyłem się 2 czempionów, miałem dostępny revive. Nie mogę niestety zmienić formy Joanne, natomiast mam jeszcze raz dostępne A2, które wygrało dla mnie tą walkę. Nie było tutaj zbyt wiele RNG, jak widzieliście, natomiast Predator pokazał swoją siłę. Joanne również, zobaczcie, jak olbrzymie obrażenia zadali moi czempioni. To dlatego, że ta walka była bardzo długa i było mnóstwo revive'ów. Byłem bardzo zadowolony z jej przebiegu i przyznam się szczerze, że nie byłem do końca pewny, czy wygram, ale udało się i ten pojedynek z pewnością zapamiętam na długo. Także pozdrowienia dla Shiniego. Dziękuję za tą wspaniałą walkę. Mam nadzieję, że będziesz miał, Shini, szansę na rewanż. I tak jak mówiłem, trzymam kciuki za to, żeby udało ci się wejść i utrzymać w top 100. I z pewnością wyczekuję naszego kolejnego spotkania na Live Arenie. Dajcie znać w komentarzach, z kim wam przyszło się pojedynkować na Live Arenie, z content creatorów, a może z krakenów, z którymi stoczyliście zacięty bój, a może nawet udało wam się wygrać. A jeśli podobało wam się ta moja walka, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!